Witajcie, tu Andrzej, Witryna Świat Ducha. Dzisiaj temat tajemnica narcyzów. Przygotowałem dla Was opis całego systemu, jak to osoba narcystyczna funkcjonuje, dlaczego jest taka nie do życia, dlaczego tak się nie daje żyć z tą osobą. No i jak to działa, bo co jest to cały system, w którym następuje ranienie, uczuciowe ranienie i dodatkowo oszukiwanie. To znaczy narcyz rani i mówi, że nic się nie stało. To nic, to przesada. Ofiara narcyza najczęściej jest nazywana przewrażliwioną, że jej się zdawało, że coś tam. Wiele jest filmów na YouTubie, które pokazują cząstki tego systemu i można się domyślać całości, natomiast mało kto tak całościowo podchodzi i całościowo chce od razu pokazać to. Ja się tutaj pokuszę na to, żeby wam to pokazać. Jeżeli chcecie oczywiście posłuchać, bo jest to dosyć długie. Mam nadzieję, że będzie to w miarę spójne. I zacznę od opowiedzenia, jak narcyz żyje, że jest to klincz, że on się nie jest w stanie sam wyplątać, jak działa, co przeżywa osoba, ofiara narcyza, jak przeżywa sam narcyz, co on przeżywa. Niestety są to cierpienia z obu stron. Jak się tworzy takie głębokie zranienie u narcyza, no i jakie są długotrwałe efekty tego całego systematycznego zranienia. Opiszę, no to będzie o tych ranach wewnętrznych, ale na szczęście na koniec powiem wam, że jest szansa, ale nie dla wszystkich. Jest dla tych, którzy pracują ze sobą, którzy mają refleksję, którzy mają chęć popatrzenia się w co się z nimi dzieje. Dopiero taka osoba, ja to nazywam, że taka osoba refleksyjna ma ducha, ma szansę na zaprzestanie rozprzestrzenienia się tego zranienia narcystycznego, urazy. I sama będzie patrzeć się do siebie w środek. Dlaczego u mnie jest uraza? Jak osoba narcystyczna, najczęściej rodzic, mnie zraniła? Może jest to partner. U kobiet dosyć często bywają partnerzy narcystyczni. I jeżeli taka osoba zdoła mieć refleksję, to nie będzie następnych osób ranić, ponieważ będzie uważać, że powinna powstrzymać się od tego działania, od tej agresywności, arogancji wobec innych, bo oni są ludźmi i zasługują na ludzkie traktowanie, a nie traktowanie jakby byli przedmiotami. I taka osoba będzie leczyć własną ranę. Będą to osoby na przykład córki narcystycznych matek, córki narcystycznych ojców, synowie narcystycznych matek, synowie narcystycznych ojców. Będą leczyć. Natomiast osoby, które
są w tym klinczu, a jest to bardzo, bardzo potężny, silny klincz, a nie mają refleksyjności, to nie mają szansy po prostu na to. Nie mają szansy i je widziałem dziesiątki takich przykładów, kiedy po prostu to zranienie było duże, a nie było tam ducha w tej osobie i ta osoba po prostu nie miała szansy na uruchomienie się tej refleksyjności. Nie miała szansy. No niestety, tak to z mojej perspektywy wynika. Są osoby, które mają szansę, które mają refleksyjność, które mają rozbudzenie duchowe, nazywane są empatycznymi, empatami, dużo więcej przeżywają, widzą, czują, a są takie, które tego nie mają. I te, które tego nie mają, po prostu idą zaparte. Idą zaparte, ponieważ tam są takie sprzężenia zwrotne, uczuciowe, które nie dają im się z tego wyciągnąć. Dobra, zaczynam. O samym narcyzie, że żyje w klinczu. Jest to cały system. Nawet w samym narcyzie jest już system tych przekonań, postaw, odczuć, uczuć, zranienia. Jest to niesłychanie stabilne. Narcyz ma w sobie duże zranienie wewnętrzne, upokorzenie, poniżenie. Mówią specjaliści, że narcyz ma wstyd w sobie, wstydzi się, że jest tak kiepską osobą, taką podłą, tak nisko upadł, ale, jak mówią specjaliści, na nieszczęście nie zastanawia się, nie bierze tego dłużej na warsztat. Tylko szybko przechodzi nad tym, żeby tylko nie czuć tego, żeby sobie to czymś zalepić, żeby pomalować po tym brudnym. Bardzo często piją alkohol, żeby się znieczulić, mogą brać narkotyki, mogą grać w gry, mogą zajmować się rodziną. Oczywiście mogą też jako kobiety mogą się zajmować innymi osobami, żeby tylko nie czuć tego u siebie, zranienia, wstydu. Będą się zajmować wszystkim innym, pracą, będą pracocholikami, będą osiągać wielkie osiągnięcia w pracy mogą mieć, ale taki ktoś nie będzie w ogóle sprawdzać, kim jest. Nie ma chęci tego. Ma zaś duże poczucie zranienia, skrzywdzenia w sobie. Natomiast nie będzie tego rozważał, bo bardzo często, tak jak mówiłem, ma niemożność rozważania tego. Nie tylko nie chce, ale nie ma potencjału do tego. I dlatego będzie projektował, przerzucał na innych tą niechęć do siebie. Do siebie nie będzie mieć niechęci, ale już do innych. Do tego, że inni są niedoskonali, że tam mają przeżycia. Że jak ma przeżycia, to on jest frajer. To jest po prostu jakiś miękki gościu. Tak się nad sobą użala. To trzeba być twardym w życiu. Takie będą mieć argumenty i będą obwiniać innych. Będą traktować je jako i tych innych czujących, wrażliwych, bo jako podludzi będą traktować, jako mazgai, frajerów. Narcyz będzie mógł funkcjonować powyżej średniej, aby mieć argument za swoją postawą. I wtedy będzie mógł powiedzieć, no zobacz jak ja ładnie funkcjonuje, a ty nie możesz? Ty też możesz, tylko ci się nie chce.
Wiele widziałem bardzo wysoko funkcjonujących alkoholików, narcyzów, którzy ten argument właśnie używali na to, żeby siebie wynosić, a poniżać innych. No i tak jak tutaj jest, ja opowiadam o sprawach też duchowych. Ciemne siły są za tym. Ten mechanizm nie byłby w stanie być ani kawałka tak silny, jeżeli by ciemni za tym nie stali. Natomiast bardzo mało ludzi o tym mówi. Tam niektóre kanały tylko na YouTubie, ze 2 czy 3 tak mówią o tym, że tam jest. Ale to jest jakby margines tego przesłania, bo główna część to stanowią przesłania kanałów albo ofiar narcyzów, albo samych psychologów, psychoterapeutów. I oni nie mówią o sprawach duchowych. Dobra. Co tutaj mamy? Jak to wygląda z punktu widzenia ofiary osoby narcystycznej? Bardzo często spotykam się z filmami, które mają tytuł mniej więcej jak się zemścić na narcyzie. Jak zagrozić mu, bo taka osoba czuje się zagrożona sama od narcyza bardzo mocno, a więc chce wyrównać, chce oddać za to, co sama dostała od narcyza. Są filmy, czego narcyz nie lubi najbardziej. Jak można zrobić przykrość narcyzowi, bo te osoby czują u siebie, że są zranione i chcą same zranić w zemście. W zemście wobec tak szkaradnego potraktowania. Na przykład konkretny tytuł. Narcyz postrada zmysły, jeżeli zrobisz te 10 rzeczy. Tak? No to musi być już rzeczywiście ktoś bardzo zdesperowany, żeby chcieć, aby narcyz postradał zmysły. Niekiedy tak jest. Bo rzeczywiście osoby, ofiary narcystycznej przemocy mają rzeczywiście ku temu powody, aby być tak wściekłe. Mają. Dlaczego? Narcyz poniża, zaniedbuje, podważa czyjąś realność, ocenia przeżycia, nie daje prawa do tego, żeby ktoś przeżywał. Uważa, że tylko on ma prawo do przeżyć, a inna osoba nie ma prawa. Tutaj warto wskazać na przykład taki kanał jak Autentyczny, który bardzo, bardzo wnikliwie i szczegółowo opisuje to. Bardzo. Także narcyz uważa, że tylko jego postawa jest prawdziwa, a reszta to sobie po prostu robi jakąś szopkę. Narcyz posiada dostęp do nadludzkich mocy. To już jest kwestia duchowa. Nikt o tym nie mówi, albo bardzo mało osób, ale każdy będzie to czuł. Każdy, ponieważ narcyz ma dostęp do energii nadludzkich, które kiedyś się nazywały diabłem i jeszcze dzisiaj, teraz też na YouTubie jest opowiadanie jest o diable, tylko że oczywiście tylko osoby religijne i duchowo zaangażowane są przekonane o prawdziwości tego, bo polityczna poprawność wykasowała diabła, wykasowała ciemne siły duchowe. Natomiast
one są silniejsze od nas samych, ponieważ pochodzą te energie od półbogów. Od półbogów, czyli tak zwanych wielkich, ciemnych aniołów. W tym przypadku, bo są też i wielkie, jasne anioły. Wyższe jaźnie, ja nazywam je wyższymi jaźniami. I dlatego tutaj te osoby narcystyczne mają tak duży wpływ, ponieważ są zasilane i są agentami dla tych ciemnych, wielkich aniołów, żeby zbierać no to właśnie narcystyczne zasilanie, ale narcyz nie dla siebie zbiera. On jest tylko przekaźnikiem. Narcyz niedużo sam dostaje z tego, co zbierze. Narcyz jest takim zbieraczem, takim harwesterem, takim żniwiarzem. Ile osób mu się podda, ile będzie na tyle po prostu da sobie to wziąć, no to narcyz tyle weźmie, ale sam niedużo będzie umiał z tego dla siebie wziąć. Dobra, to były osoby ofiary narcyza, a sam narcyz. Narcyz nie dostaje współczucia. Dlaczego? Dlatego, że sam ma bardzo wysokie mniemanie o sobie i ponadto odnosi się agresywnie i arogancko do otoczenia, więc mało kto będzie takiego narcyza traktował jako zwykłą jednostkę ludzką i będzie dawał mu współczucie. Pamiętacie, jak ofiary narcyza chcą wyżyć się na nim, wyrazić swoją wściekłość na niego. Dlaczego z narcyzem jest tak źle? Ponieważ jego dusza została poważnie uszkodzona. Takie pytania można zadać by było. Można samemu wobec nie mówiąc narcyzowi tych pytań, ale możecie sami pomyśleć sobie, na ile ocenia narcyz własne cierpienie i zranienie, tak w sobie, w głębi. Okazuje się, że na 10 punktów, no to tam jest 9 albo 10. Psycholodzy, specjaliści mówią, że większość narcyzów ma w sobie poczucie głębokiego zranienia, poniżenia, upokorzenia. Ale na ile czuje narcyz własne cierpienie? No właśnie bardzo, bardzo niewiele. Dlaczego? Bo narcyz bardzo by nie chciał tego czuć. On wszystko robi, co może, żeby tylko nie czuć tego. Żeby się odciąć od tego. Żeby to zamalować, zakryć, zapuszkować, żeby przerzucić to na innych. To inni mają problem, nie on. Czy nie ona, bo są przecież narcyzki. Narcyz był traktowany kiedyś jako ktoś, kto nie jest człowiekiem. Był traktowany często jak przedmiot, najczęściej przez swoich rodziców, ale też mogli być to osoby, które przez kogoś innego też były traktowane. Najczęściej jednak to przez rodziców narcystycznych przechodzi, a jest ich dużo, dużo, dużo. Tacy rodzice stwierdzili, że narcyz nie ma być osobą, rodzice narcyza, którzy go tak wtrącili w tą przestrzeń, traktowali go tak, jakby był
człowiekiem, który nie ma przeżyć. Jego rodzice sami byli narcystyczni, albo po stronie ciemnej, albo po stronie białej. Po stronie ciemnej to agresywni, fizycznie, aroganccy, a po stronie białej manipulujący, bardzo często kobiety po stronie białej, manipulujące, albo też wywierające presję psychiczną, manipulujące w obszarze psychiki. Rodzice Narcyza tragicznie go zawiedli. No i też wmawiali, że tak robią dużo, że się tak starają, podczas gdy nie zajęli się tym dzieckiem uczuciowo, emocjonalnie. Robili oczywiście bardzo dużo materialnie, fizycznie, ale opuścili go, odrzucili, poniżyli. Taki narcyz dostał potężne lanie, potężne, z obu stron. Jak się tworzy głębokie zranienie u narcyza? Tworzenie się tego zranienia jest podobne, niezależnie czy będzie skutkować sabotowaniem własnego życia, czy też narcyz będzie ponadnormatywnie funkcjonować. Przy sabotowaniu przechodzi taka osoba narcystyczna na białą stronę współuzależnieniową, a ponadnormatywnie funkcjonujący są ludzie, którzy są narcystyczni po stronie ciemnej, czyli po stronie uzależnieniowej. Uzależniają się bardzo często. I tak jak mówię, rodzice traktowali narcyza, jakby był przedmiotem. Zaspokajali potrzeby materialne, ale w nosie mieli uczuciowe. I teraz rodzic, który był jeden z rodziców, który był po stronie ciemnej, wywierał na narcyza wpływ taki, że bił go w szale. Bo tutaj trzeba pamiętać, że są bardzo istotne straumatyzowania i rodzic, narcyz jawny, rodzic, który był narcyzem jawnym, bił w szale. I to się bardzo często powtarza. Był agresywny, arogancki. Tak się wobec tego dziecka zachowywał. Miał oczywiście wielką przewagę fizyczną i wykorzystywał ją. Tak, jakby dziecko to nie miało w ogóle uczuć, odczuć, przeżyć. Jakby było zepsutym przedmiotem, który za pomocą wściekłości, wściekłego bicia miałoby się naprawić. No, to jest oczywiście totalnie szalone podejście, nieprawdziwe. I tutaj tworzy się część traumy od strony ciemnej. Przez agresję fizyczną, przez agresję też słowną. A po stronie białej, czyli agresji psychicznej, był rodzic, który był narcyzem ukrytym. I to są bardzo często kobiety, tak zwane matki Polki, prawda, że się poświęcają. Ona się tak poświęca, tyle zrobiłam, zobacz tutaj. I taka osoba, zwykle kobieta, manipuluje tak, jakby dziecko nie miało w ogóle własnej woli.
I w tym momencie dziecko nie jest niszczone fizycznie, a psychicznie. Równie mocno. Nie oszukujmy się. Tutaj to nie jest coś ładnego. Tylko tego nie widać. I dlatego kobiety są tak, że tak powiem, wyciągane na piedestał. Także z tego powodu, że tego nie widać, że nie widać agresji psychicznej. Natomiast widać, że ta pani to tak się poświęca, bo wychowała tutaj dziecko, bo wychowuje dziecko, że pracuje, że opiekuje się dzieckiem. No fajnie, fajnie, ale jak ma agresję psychiczną wobec tego dziecka, jak postępuje tak, jakby dziecko nie miało własnej woli, no to tego już nie widać, że nie daje, często nie daje taka kobieta dojrzeć temu dziecku, że bierze swoje dziecko jako wieczne dziecko, że będzie później dorosłe dziecko. Dziecko będzie dorosły z cechami dziecka. Tego nie widać, ale jest to nadużycie równie mocne często. I ci ludzie, którzy są tak zwanymi dorosłymi dziećmi, bardzo często właśnie nie są w stanie odpowiednio dobrze zadbać o siebie, a już w ogóle mają trudności z wchodzeniem w relacje. No bo jak dziecko ma wchodzić w relacje dorosłe? Jak dziecko ma mieć dzieci, tak? To jest powiedzenie tak, dzieci mają dzieci. Tutaj na mojej witrynie jest taki opis przy białej stronie. Atak zupą jest to właśnie taki typowy, narcystyczny po białej stronie. Babcia przychodzi do wnuczka i mówi: wnuczek, zjesz zupę? Wnuczek mówi: nie chcę, nie jestem głodny. Babcia mówi: ale wiesz, bo to jest już ciepła, jest gorąca właściwie i zaraz ci przyniosę. Babcia: nie potrzebuję, nie chcę, nie jestem głodny. Wiesz, bo tutaj mam już nalane, to masz tutaj, przyniosłam ci zupę. Babcia: nie chcę. To wiesz, to tutaj masz łyżkę, to bardzo dobra zupka. Jedz. Ta kobieta się zachowuje, jakby to dziecko, ten chłopak, jakby nie miał w ogóle własnej woli. Raz to może nie będzie szkodliwe aż tak bardzo, natomiast z czasem 5, 10, 15, 20, 100 razy te osoby narcystyczne nie mają w ogóle wrażenia, co one robią. Nie mają odczuwania drugiej osoby, nie są wrażliwe na przeżycia, tylko są wrażliwe na to, co one same przeżywają, co one same potrzebują, czego one same pragną. Są jak niemowlęta. To przeżycia narcyza są na poziomie niemowlęcia. Nie tyle nawet dziecka. Tam nawet nie ma wykształconego dziecka. Tam jest bezwzględność taka właśnie bycia niemowlęciem. Także dziecko, które będzie narcyzem później, zostanie przytłoczone, potraktowane jako przedmiot, będzie nadużywane, będzie miało zdeptane zdrowe granice. Takie dziecko będzie miało poczucie, że nic nie ma do powiedzenia w swoim życiu. Tutaj oczywiście dla was to mówię, ponieważ możecie się tam gdzieś odnaleźć w tym, że możecie sami w swojej drodze zdrowienia, uzdrawiania się z tej traumy narcystycznej, możecie tutaj zobaczyć to, możecie skorzystać z tego. I działać, tak jak Jay Reid mówi,
psychoterapeuta z Los Angeles bodajże, czy z San Francisco, już nie pamiętam, w każdym razie z Kalifornii, mówi w ten sposób, trzeba zaprzeczyć zasadom, na jakich funkcjonowaliśmy pod rządami narcyza. Zaprzeczyć. Tak, aby się nie samosabotować albo nie podtrzymywać wizerunku własnego, bo potem właśnie po takich zaburzeniach osoba, która ma zranienie narcystyczne, to albo samo się sabotuje, albo próbuje podtrzymać wizerunek. No dobrze, także opisaliśmy sobie, jak następuje tworzenie głębokiego zranienia u narcyza. I teraz, jakie są długotrwałe efekty? No i tak jak mówię, osoby mające chęć pracy nad sobą, osoby z duchem, mają szansę na zaprzestanie rozprzestrzeniania się tego zranienia narcystycznego, tej urazy, bo tam jest ciągle też uraza do tych agresorów, którzy tak bezwzględnie, bez żadnej wrażliwości robili nam krzywdę. Jest tam uraza, dusza czuje urazę do tych narcyzów. I to trzeba też oczyścić, tą urazę. I wtedy nie będziemy następnych osób ranić. Będziemy leczyć własne zranienia. Także w narcyzie jest wewnętrzna rana i, tak jak mówiłem, brak mu dostępu, czy jej dostępu do zranienia i będzie się starać oszukiwać siebie i otoczenie z siłą wodospadu, z siłą właśnie tych spadających z góry od półbogów, od archontów, od anunnaków, z siłą tych energii ponadludzkich. Będziemy, jeżeli mamy do czynienia z narcyzem, mamy też do czynienia z nadludzkimi energiami, którym bardzo ciężko się przeciwstawić i dlatego jest taki duży problem. Jakby tam były tylko energie ludzkie, to naprawdę byłoby to proste. Ale tam są większe energie jeszcze zaangażowane. Tutaj mamy świat duchowy. Żyjemy w świecie duchowym. A że nauka redukcjonistyczna zredukowała opis świata do obszaru naukowego, to nie znaczy, że obszaru duchowego nie ma. Tylko oznacza to, że naukowcy są na tyle ograniczeni, na tyle nie umieją czy nie chcą, w cudzysłowie, bawić się w to. Dlatego mamy taki, a nie inny opis. Dlatego w ten sposób się uczy w szkole. Dlatego religie w odstawkę odchodzą. Dlatego też, że jest mało ludzi z duchem, którzy mają przebudzenie duchowe. Religie na tyle nachrzaniły, że ludzie się odsuwają od religii. Na zachodzie katolicyzm, religia chrześcijańska jest w ogóle już w odstawce prawie, tak? Narcyz ma niechęć do grzebania w sobie. Dlaczego? Bo to boli. Bo by to go dużo kosztowało. Bo by to go bardzo zabolało. Tyle lat niechęci do tego przeżywania, do tego zobaczenia, no to oczywiście to boli.
Musiałby się przyznać do własnej bezsilności. A on przecież przez całe lata budował swój pomnik, budował budowlę swojej wspaniałości. A teraz się ma przyznać, że nie ma nad tym kontroli? To bardzo by go zabolało, zwłaszcza, że bardzo chce robić dobre wrażenie. Także tutaj narcyzi są na bardzo kiepskiej pozycji. Bardzo, totalnie kiepskiej. No i tak mówię, zranienie ma moc rozprzestrzeniania się, bo nie jest leczone. I to jest, według mnie, rozprzestrzenienie narcystycznego zranienia jest to jeden z najważniejszych mechanizmów działania sił ciemności tutaj na świecie. I sił białego. Biały też jest to odmiana ciemności, biała. Biała nie jest światłością, boską światłością. Biała jest podszywaniem się pod światłą boską. W ataku zupą nie ma wiele szacunku dla drugiej osoby. Także mam nadzieję, że to się wam przyda. Mam nadzieję, że macie ducha, że macie refleksyjność. Tak. Temat ciężki jest. Temat ciężki. Mnie to samego osobiście dotyczy, ale też wielu z moich znajomych to samo ma. Bardzo wiele ludzi to ma. Także chciałem się z wami tym podzielić, żeby było łatwiej z tego wychodzić, bo jest to tajemnica. To nie jest oficjalnie opowiadane. Trzeba się do tego doszukiwać, dogrzebywać. I sami możecie sobie zobaczyć, że obecnie na świecie jest dużo oszustwa. A tam pod spodem jest właśnie narcyzm. Można powiedzieć za każdym oszustwem, że sprzedadzą wam coś, co wygląda na jakiś użyteczny przedmiot. Albo powiedzą wam coś, co wygląda na serdeczność, na życzliwość, na uczucia jakieś, a się okazuje, że to jest po prostu blaga, blef. Za tym są właśnie ciemne siły i narcyzi. Bardzo często narcyzi, osoby, które mają duże kłopoty i które mają dużą tajemnicę, ciemną i smrodliwą, przepraszam za słowo. Tam jest smród po prostu. Dobra, także film istotny, niełatwy. Zapraszam do poczytania też witryny Świat Ducha. Na Google'ach można znaleźć. Jeżeli chcecie coś sobie przycisnąć tutaj na stronce, też można przycisnąć, sobie tam słoneczko jakieś można przycisnąć. No i miłego dnia życzę. Na razie.